Witam o poranku. Standard życia spada, a oczekiwania cen nieruchomości? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Standard życia spada, a oczekiwania cen nieruchomości? Tym tematem zajmiemy się już wkrótce, już za chwilę, natomiast chciałbym zacząć od zachowania indeksów giełdowych, które miały wczoraj na bazie tego, że nie było żadnych danych makroekonomicznych, pokazać nam, jaki jest sentyment teraz na rynkach finansowych. Okazało się, że wczorajsza sesja była na małej zmienności na Wall Street, generalnie niewiele się działo, ale też indeksy giełdowe nie chciały spadać. Dlatego też moim zdaniem wydźwięk tej sesji jest raczej optymistyczny niż pesymistyczny i moim zdaniem zawiera w sobie zachętę do tego, żeby jednak bardziej być nastawionym na ataki, na opory niż na wsparcia, ale oczywiście wiele się może dalej wydarzyć. W tym tygodniu mamy najważniejsze co do dyskontowania to dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, więc rynki pod to będą się teraz pozycjonowały i pod to będą teraz inwestorzy będą dokonywali transakcji. Wczoraj indeks giełdowy Standard & Poor moim zdaniem zwiększył szanse na to, że będziemy atakować ostatnie maksima i opory, które widzimy tutaj na tym wykresie praktycznie już według Bloomberga od końca listopada jesteśmy w konsolidacji, która ma lekko prowzrostowy charakter z powodu tego, że każdy kolejny dołek jest ustanowiony wyżej. Natomiast myślę, że rośnie prawdopodobieństwo w takiej sytuacji dyskontowania tych optymistycznych sygnałów, tych scenariuszy dla gospodarki w Stanach Zjednoczonych, ze względu na to, że giełda dyskontuje przyszłość w perspektywie 6 do 9 miesięcy, a jako że nie ma ochoty na spadki, każdy kolejny spadek, taki większa korekta, jej dołek jest tworzony wyżej, dlatego moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ruchu w górę niż w dół i oczywiście posiłkuje się także pozycjonowaniem się indeksu Standard & Poor względem średniej 200-sesyjnej. Na tym wykresie widzimy, że jesteśmy oddaleni od tej średniej. Średnia już zaczęła od początku kwietnia rosnąć i oczywiście jesteśmy także nad średnią 200-sesyjną w ujęciu tygodniowym. Dlatego też prawdopodobieństwo ruchu w górę oceniam na około 55 do 45% w perspektywie nieco dłuższej niż krótki termin. No i ten optymizm jest uzasadniony właśnie takimi czynnikami. Dzisiejsza sesja w Azji jest raczej optymistyczna. Widzimy tutaj ładne wzrosty w Japonii i także raczej optymizm na giełdzie w Hongkongu. Natomiast jeżeli chodzi o Hongkong, to znalazłem bardzo ciekawy raport, który zwracał szczególną teraz uwagę na to, że indeksy giełdowe w Hongkongu, ten indeks Hang Seng, obserwujemy tam wzmożony obrót i jest to bardzo prawdopodobne, że będzie nawrót tendencji wzrostowej i że teraz akumulowane są akcje na giełdzie w Hongkongu niż też dystrybuowane. No i jestem też ciekawy, czy ta diagnoza się potwierdzi, czy się sprawdzi. Myślę, że faktycznie taki mocny wzrost obrotów może być zachętą do tego, żeby jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo niż te 55%, że w nieco dłuższym terminie niż krótki, bardzo krótki, będzie realizowany scenariusz prowzrostowy niż prospadkowy. I oczywiście mając na uwadze to, że Hang Seng jest jednym z tych dominujących indeksów w subindeksie rynków emerging markets, w którym jest także giełda papierów wartościowych, to w sytuacji, kiedy popyt na ryzyko zacząłby atakować giełdę w Hongkongu, to oczywiście także byłby to czynnik bardzo silnie zwiększający prawdopodobieństwo dalszych wzrostów indeksów giełdowych tutaj w Polsce. Giełda w Niemczech jest także bardzo spokojna. Widzimy konsolidację wokół maksimum całej fali wzrostowej i z powodu tego, że indeksy giełdowe nie chcą spadać, myślę, że rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami wybicia nad poziom 16 000 punktów. I ja oczywiście myślę, że jest aż 60% prawdopodobieństwa, że wkrótce, nawet wkrótce tak się stanie.
No i teraz wracamy do odpowiedzi na pytanie. Standard życia spada, a oczekiwania cen nieruchomości. Wykres, który jest w tle, pokazuje wyniki raportu dotyczący tego, jak tutaj badani w krajach G7 widzą, co się dzieje w ich życiu. No i widzimy, jaki jest dramatyczny, gigantyczny. Ponad połowa badanych w Wielkiej Brytanii uważa, że teraz standard życia spada i to bardzo i ten dystans między odczuciami Brytyjczyków a kolejnymi na skali, czyli Włochami, jest przeogromny, aż wręcz jest naprawdę zaskakująco słaby ten odczyt. Dlatego też standard życia spada, odnosi się do sytuacji w Wielkiej Brytanii, jak bardzo, to jest wniosek, nie udał się Brexit, jak teraz te wszystkie wydarzenia związane z inflacją i podwyżkami stóp procentowych wpływają na pogorszenie się standardu życia przeciętnego Brytyjczyka. I ten wykres moim zdaniem jest niezwykle interesujący z powodu ogromnej rozbieżności w odczuciach Brytyjczyków, a kolejnych na skali, czyli Włoch. Jest po prostu gigantyczna moim zdaniem przepaść. No i druga część odpowiedzi na pytanie, a oczekiwania cen nieruchomości. No i w tym wypadku chciałbym tutaj pokazać wykres dotyczący oczekiwań co do cen nieruchomości w rejonie Nowego Jorku. Ten najnowszy raport Fedu z Nowego Jorku pokazuje, że te oczekiwania zaczęły wyraźnie rosnąć, czyli ci mieszkańcy rejonu Nowego Jorku spodziewają się, że w perspektywie następnych miesięcy ceny nieruchomości pójdą w górę. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe połączenie i zjawisko związane przede wszystkim z oczekiwaniami co do obniżek stóp procentowych, ponieważ na następnym wykresie bardzo ładnie i czytelnie to widać, jak bardzo na przestrzeni ostatnich dni spadły te oczekiwania co do tego, jak zachowa się Fed, czyli jak bardzo zwiększyły się oczekiwania na obniżki stóp procentowych. No i ten typowy, standardowy wykres, który pokazuje oczekiwania co do tego, jak ma się zachować stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych, cały czas sygnalizuje prawdopodobieństwo, że będą aż 3 obniżki o klasyczne 25 punktów bazowych w terminie do końca tego roku, z perspektywą dalszych obniżek w 2024 roku. No i myślę, że ten scenariusz bazowy jest dla nas teraz najważniejszy. No i później będziemy tylko obserwować, jak bardzo odchylają się od tego scenariusza bazowego różnego rodzaju czynniki, które będą wpływały znowu na zmianę postrzegania perspektyw co do stóp procentowych. No i w tym momencie, drodzy Państwo, chciałbym zachęcić do specjalnych materiałów edukacyjnych, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu. Mamy nowy raport poświęcony temu, czy mamy do czynienia z końcem podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, i czy to jest początek recesji. Warto się z tym materiałem edukacyjnym zaznajomić. On jest tam podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu. I oczywiście z innymi także materiałami dotyczącymi temu, jak inwestować na giełdzie oraz jak wykorzystać sztuczną inteligencję do sukcesów na giełdach papierów wartościowych. Rynki stóp procentowych to jest także rynkowa stopa procentowa. Jak widzimy, ona jest przyklejona do średniej 200-sesyjnej, która wyznacza teraz oś horyzontu cenowego konsolidacji, która ma miejsce już praktycznie od połowy marca. No i będziemy posłusznie czekamy posłusznie na to, co się wkrótce wydarzy, ale widzimy, wkrótce powstanie techniczny krzyż, czyli skrzyżowanie średniej najszybszej z tą średnią 200-sesyjną, a to będzie jeszcze bardziej zwiększało prawdopodobieństwo, że rentowności amerykańskich obligacji pójdą w dół niż pójdą w górę. To jest ten czynnik, który może wkrótce także doprowadzić do kolejnych zmian w wycenie amerykańskiego dolara, ponieważ widzimy na następnym wykresie, jak bardzo wpływ widać teraz zachowania realnej stopy procentowej, ale w tym wypadku określonej przez 5-letnie amerykańskie obligacje względem siły albo słabości amerykańskiego dolara. Więc wniosek jest taki, że jeżeli te rentowności faktycznie zaczną spadać, to wystąpi następna presja na to, żeby się pozbywać amerykańskiego dolara. I jeżeli jesteśmy na eurodolarze
wspominamy amerykańskiego dolara, to widzimy, że tutaj konsolidacja w okolicach poziomu 1,10 cały czas trwa i nic nowego się nie dzieje. Po prostu już od miesiąca się konsolidujemy na tych poziomach i po prostu cierpliwie czekamy na następne wybicie, które moim zdaniem pójdzie w górę niż pójdzie w dół. Rynek walutowy warto także obserwować pod względem zachowania walut surowcowych, do których zalicza się australijska waluta i na tym wykresie bardzo ładnie widać, jak bardzo siła albo słabość, wzrosty albo spadki cen miedzi przekształcają się na impuls wzrostowy albo spadkowy na parze Australia do amerykańskiego dolara. No i teraz zobaczymy, czy jeżeli dojdzie do przełamania wsparcia na cenie miedzi, to czy australijska waluta zacznie się znowu osłabiać, a jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie. Cena złota bardzo ładnie odbija od poziomu $2000. To tylko potwierdza znaczenie tego poziomu i zwiększa jego moc. Dlatego też scenariusze prowzrostowe moim zdaniem są bardziej prawdopodobne. Widzimy, że 10-krotnie spadła cena gazu w Europie na przestrzeni od ostatnich letnich wakacji. To oczywiście ma wielki wpływ na inflację, zwłaszcza w ujęciu producenckim w Europie. Wkrótce poznamy następne odczyty i będziemy także obserwować, co się dzieje. Natomiast spadek ceny gazu poniżej 40 euro to jest sygnał, że te procesy cały czas trwają i prawdopodobnie będą kontynuowane, a to jest bardzo wielkie dobrodziejstwo i dla perspektyw co do inflacji na starym kontynencie, czyli także w Polsce. Cena ropy naftowej utrzymuje się nad poziomem $70, a to moim zdaniem jest tylko sygnał, że ta konsolidacja jednak na cenie ropy naftowej cały czas trwa. Jak wiemy, oś symetrii horyzontu konsolidacji na ropie naftowej to są okolice $76-77, więc być może wkrótce czeka nas podbicie ceny ropy naftowej w te okolice i kontynuacja konsolidacji w oczekiwaniu na to wybicie, które miejmy nadzieję będzie wkrótce, ponieważ konsolidacja na cenie ropy naftowej trwa już bardzo, bardzo długo, no i czas najwyższy na jakiś mocniejszy impuls. I Bitcoin, który moim zdaniem znowu zaczyna zachowywać się odwrotnie niż popyt na ryzyko w skali globalnej. Jestem ciekawy, co z tego wyniknie, ponieważ wracamy w okolice tych wsparć, które były pod koniec kwietnia testowane. Pytanie jest, co się teraz wydarzy i czy Bitcoin to jest wskaźnik wyprzedzający to, co się wydarzy na indeksach giełdowych. Moim zdaniem taka rozbieżność jest coraz lepiej widoczna, że Bitcoin przestaje być na chwilę obecną takim wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się wkrótce wydarzy na indeksach giełdowych. Czy Bitcoin żyje własnym życiem i wkrótce coś się wydarzy na kryptowalutach, czego rynek jeszcze nie wie, a będzie musiał zdyskontować, no zobaczymy. Natomiast konsolidacja także tutaj na tym Bitcoinie jest widoczna i po prostu pozostaje czekać na następny impuls. I na koniec rynki emerging markets, czyli polskie aktywa. Widzimy przejście minimów ostatnich na euro złotym. To jest zachęta do nastawienia na kolejną aprecjację, kolejną falę umocnienia krajowej waluty. Bardzo podobnie się dzieje na amerykańskim dolarze. Dlatego też jest moim zdaniem rosnące prawdopodobieństwo, że rynek dyskontuje optymistyczne scenariusze na polskich aktywach, czyli także następną falę kupna polskich obligacji oraz przede wszystkim przejście części inwestorów na rynek akcyjny z wybiciem nad psychologiczny poziom 2000 punktów i na rozpoczęcie następnej fali wzrostowej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Moim zdaniem jest to jednak scenariusz bardziej prawdopodobny, ale oczywiście jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Drodzy Państwo, i w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Nowy raport jest poświęcony temu o końcu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i czy to jest początek recesji i co to oznacza dla rynków finansowych, o problemach banków w Stanach Zjednoczonych i kto może być następny oraz oczywiście najszybsze komentarze dotyczące danych makroekonomicznych i jak je po prostu interpretować. Zachęcam do tych materiałów. Przypominam, jest tam także raport dotyczący tego, jak inwestować na giełdzie oraz jak wykorzystać sztuczną inteligencję
do inwestowania na rynkach finansowych. Te wszystkie raporty są tam podlinkowane na dole w opisie i także w komentarzu. Zachęcam do nich z całego serca. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.